dzisiejszym odcinku Krypto Ogłoszeń opowiemy o współpracy Portrait z R-Wave Team. Wspomnimy o airdropie organizowanym przez Xandar oraz Cryptoverse Explorer oraz poruszymy wątek ekspansji usług Tencent. Witam Was serdecznie na kanale Krypto Ogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, po takie należy udać się do specjalisty. My tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zachęcamy do dołączenia już dziś do pierwszego turnieju zorganizowanego w ramach gry Pirates of the Island. Uczestnicy turnieju będą mieli okazję zdobywać wspaniałe nagrody, a przy okazji spędzą miło czas, bawiąc się doskonale. Wszystkie ważne informacje dotyczące harmonogramu oraz oczywiście nagród znajdziecie na stronie arland.com/tournament. SeaPad dokonuje integracji z portfelami Martian, BitKeep, Morphis, OneKey, Glass oraz Surf. Dodatkowo SeaPad komunikuje, że na początku nowego roku będzie miało miejsce wydarzenie, które na razie jest owiane nutką tajemniczości. Więcej informacji zapewne otrzymamy wkrótce. Sky zaprasza do odwiedzenia swojego kanału na YouTube. Na kanale Sky poruszane są wątki dotyczące dalszych planów działania, aktualizacji technicznych oraz są ogłoszone nowe partnerstwa. Wszystkie odcinki są dość krótkie, jednak bardzo trafne. Osoby śledzące projekt Sky zachęcamy do subskrypcji wspomnianego kanału. Bitmart wkrótce wprowadzi token BGVT na swoją giełdę. BitGameverse to zyskujący popularność kanał kryptograficzny, który umożliwia zarabianie za pośrednictwem różnych kanałów gier. Więcej informacji o tym projekcie zostanie przekazanych w najbliższym czasie. Silnik Apollo XDEX umożliwia zróżnicowanie najróżniejszych projektów. Implementacja Apollo XDEX Engine pozwala na zwiększenie zysków poprzez dywersyfikację projektu w celu zwiększenia wolumenu obrotu i udostępnienie dodatkowej opcji handlu dla użytkownika. Celem Ethic Club jest poprawa standardów życia rolników nieposiadających rachunków bankowych w gospodarkach wschodzących poprzez ich własną produktywność. Więcej informacji o Ethic Club znajdziecie w serii wpisów, do której link zostawiamy w opisie filmu. Zbliżający się koniec roku jest dla wielu projektów czasem na podsumowanie. 2022 rok był niezwykle ważnym rokiem dla Polkastarter. Polkastarter informuje, że token POLS został wylistowany na 3 najlepszych giełdach. Wspomniany projekt nawiązał współpracę z Polside Web3 Accelerator, utworzył Polside Hub w Lizbonie. Polkastarter dziękuję swojej społeczności za wsparcie i zachęca do śledzenia swojego projektu w kolejnym roku, który dla Polkastarter zapowiada się bardzo ciekawie. Portrait nawiązuje współpracę z R-Wave Team. W ramach tej współpracy wspomniane projekty udostępniły pilotażową usługę przechowywania. Dodatkowo uzyskujemy informację, że tymczasowo została otwarta wersja beta R-Wave. CDFI nawiązało partnerstwo z Axela Network. CDFI jest inkubatorem i launchpadem dla projektów z zakresu Web3 Gaming, NFT oraz Metaverse. Axela za to gwarantuje bezpieczną komunikację międzyłańcuchową. Użytkownicy DIAP wchodzą w interakcję z dowolnym zasobem lub aplikacją w dowolnym łańcuchu za jednym kliknięciem. Więcej szczegółów o współpracy tych dwóch podmiotów znajdziecie w artykule załączonym do tweeta. Xandar wspólnie z Cryptoverse Explorer organizuje airdrop. Dla 500 osób została przygotowana pula nagród o łącznej wartości $1250. 5 osób mających najwięcej referali otrzyma token XAN o wartości $50. Więcej informacji o airdropie znajdziecie pod linkiem załączonym do tweeta. P2A Space informuje, że NFT agregator Oxalus nawiązał strategiczne partnerstwo z Xandar. Partnerstwo to pomoże użytkownikom z platformy Oxalus poznać Xandar oraz wyświetlać NFT w portfelu. Konkurs organizowany przez Synapse Network oraz Naoris Protocol został oficjalnie zakończony. Synapse dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Płynęła naprawdę przytłaczająca liczba zgłoszeń. Naoris Protocol skontaktował się drogą mailową z 10 zwycięzcami. Jeśli braliście udział w konkursie, zachęcamy do sprawdzenia skrzynek mailowych. Może to właśnie Ty znalazłeś się w gronie 10 zwycięzców. Trwa ekspansja nowych ofert biznesowych Tencent. Kolejną kluczową usługą Tencent jest usługa Project Business Analysis. Tencent stwierdza, że tworzenie udanego oprogramowania jest trudne. Tencent dysponuje zespołem specjalistów z doświadczeniem we wdrażaniu systemów o efektywnej architekturze. Projekty rozwoju oprogramowania pochłaniają ogromne ilości zasobów i mogą nigdy nie spełnić wymagań biznesowych inwestorów, stawiając czoła wielu zagrożeniom, w tym niejasnym oczekiwaniom, zadłużeniu technicznemu, brakowi architektury, wysokim kosztom wdrożenia i konfliktom interesów. Tencent może zapewnić wysokiej jakości systemy architektury z przejrzystą dokumentacją, którą zespół programistów może śledzić i skutecznie wdrażać. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi lub poprosić o wycenę, należy napisać maila na adres załączony do wpisu. Formless nawiązuje strategiczne partnerstwo z Pirates of the Island. Pirates of the Island jest pierwszą grą, która łączy grę multiplayer online Battle Arena z grą ekonomiczną i strategiczną w pirackim świecie. Formless jest wiodącym Web3 dostawcą infrastruktury Web3 dla gier.
Zastanawiacie się, jaka przyszłość czeka tokeny warstwy pierwszej? We współpracy Binance Research oraz CoinMarketCap powstał nowy artykuł badawczy poświęcony właśnie tej tematyce. Link do artykułu znajdziecie w opisie filmu. Projekt Klaytn zajmuje drugie miejsce zaraz po Ethereum w rankingu stworzonym przez Scaltic. Scaltic przedstawia przegląd protokołów blockchain. Klaytn stale pracuje nad ulepszeniem swojego środowiska programistycznego blockchain i ekosystemu w celu bezproblemowej adopcji blockchaina. Przypominamy o akcji charytatywnej, w którą zaangażował się nasz kanał, Kryptonaród oraz Kryptoekipa. Wspieramy chorego 6-letniego Jasia, który ma problemy z poruszaniem się, oddycha przy użyciu respiratora oraz karmiony jest przez PEX. Informujemy, że każda subskrypcja, która od momentu startu akcji pojawi się na kanale Majka Strosiego, Kamila z Encyklopedii Kryptowalut, Macieja Tomczyka oraz na kanale Crypto Announcement, zostanie wyceniona jako 50 groszy. Następnie cała kwota trafi do potrzebującego Jasia. Akcja trwa do końca roku. Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału oraz samego wsparcia. Rafał Zaorski ponownie zaskakuje, jak napisał. Wierzy, że przed nami nawet 2 dekady komercjalizacji blockchaina. Jego zdaniem obecna sytuacja rynkowa przypomina tą, gdy doszło do pęknięcia bańki dotcomów w 2000 roku. Słynny polski spekulant rusza od stycznia z Software House i jednocześnie funduszem Venture Capital. Została już udostępniona strona projektu Zaorski 2zcapital.com. Na wspomnianej stronie znajdziecie przede wszystkim informacje dotyczące przyszłej oferty firmy. 2Z Capital ma oferować wsparcie w rozwoju projektu jeszcze przed rozpoczęciem programowania, dopasowanie odpowiedniej technologii, rozwój inteligentnych kontraktów oraz wiele innych usług. Za projektem nie stoi oczywiście tylko Zaorski. W zespole są też m.in. Robert Drożdżewski, ekspert do spraw współpracy z klientami, CTO Bartłomiej Lubianiec czy Maciej Orłowski, ekspert do spraw marketingu. Kolejne osoby związane z FTX i Alameda Research usłyszały zarzuty. Tym razem chodzi o Caroline Ellison i Garego Wanga. Oboje przyznali się do winy. Serwis Bitcoin.pl poinformował już wcześniej, że nikt nie wie, co dzieje się z Caroline Ellison. Ellison nie pojawiła się w przestrzeni medialnej od początku wybuchu afery związanej z upadkiem FTX. Zagraniczne media podawały, że od dawna nie widział jej też sąsiad. Już wtedy jednak sugerowano, że Ellison poszła na współpracę ze służbami. Ellison oraz Wang współpracują z Departamentem Sprawiedliwości, zapewne liczą na łagodniejsze wyroki. Może to jednak oznaczać, że ich zeznania obciążą sama Bankmana-Frieda. Pomimo trwającego krachu na rynku kryptowalut, liczba martwych tokenów spadła trzykrotnie w 2022 roku w porównaniu z 2021. Nowe badanie ujawniło liczbę kryptowalut, które nie spełniły oczekiwań od czasu ich wprowadzenia na rynek w 2022 roku. Na stronie CoinGecko zliczono około 950 kryptowalut w 2022 roku, które uznano za martwe lub nieudane projekty. Jak wynika z badania opublikowanego 29 listopada tego roku, określając liczbę martwych kryptowalut w badaniu podkreślono, że dokonano przeglądu kryptowalut, które mogły być poza witryną z powodu braku działalności handlowej w ciągu ostatnich 2 miesięcy. W tym samym czasie tokeny zostały uznane za martwe po tym, jak zostały podpięte pod oszustwo lub prośby o dezaktywację. Badania pokazują, że liczba martwych monet w 2022 roku jest znacząco mniejsza niż w 2021 roku. W 2021 zliczono aż ponad 3000 takich przypadków. W obecnym roku 951. Badanie wykazało, że dużą liczbę martwych monet w 2021 roku można powiązać z dużym napływem memcoinów. Warto zauważyć, że większość memcoinów nie miała znaczącej wartości dla anonimowych programistów, a także wymagała większego zaangażowania w ich rozwój. Po sukcesie projektów takich jak Dogecoin i Shiba Inu, większość podmiotów próbowała powtórzyć ich sukces, jednak bardzo często z odwrotnym skutkiem. Wcześniej zwolennicy kryptowalut utrzymywali, że wraz z rozwojem sektora liczba martwych monet powinna wzrosnąć. Konsensus jest taki, że gdy branża dojrzeje, aktywa o minimalnej użyteczności prawdopodobnie zostaną zniszczone i przetrwają tylko te, które niosą ze sobą wartość. Twitter dodał wsparcie wykresów cenowych dla głównych akcji i aktywów. Obejmują one kryptowaluty takie jak Bitcoin i Ethereum. Użytkownicy spekulują, że Twitter może potencjalnie dodać więcej funkcji w najbliższej przyszłości. Twitter Business ujawnił funkcję Cash Tax z obsługą indeksu 22 grudnia. W wydaniu stwierdzono, że gdy główne akcje, fundusze giełdowe EFT oraz kryptowaluty mają symbol dolara przed sobą, platforma wyświetli wykres cenowy obok wyników wyszukiwania. Użytkownicy mogą kliknąć na BTC, Ethereum lub wyszukać aktywa kryptowalutowe, aby odblokować nową funkcję. Kliknięcie linku View on Robinhood przenosi użytkowników do dostawcy portfela. Przechodząc do Robinhood, użytkownicy mogą połączyć swoje portfele i przeprowadzać transakcje kryptowalutowe. Jednak oficjalne ogłoszenie o partnerstwie między markami jeszcze się nie pojawiło. Musk wcześniej potwierdził, że jego osobista ekspozycja na kryptowaluty obejmie tylko Bitcoina, Ethereum i Dogecoina. I odkąd przejął Twittera, Dogecoinerzy czekają na ogłoszenie integracji płatności. Ale teraz, gdy potentat technologiczny ogłosił swoją decyzję o ustąpieniu ze stanowiska szefa Twittera, memcoin zareagował negatywnie na rynku. We wrześniu złożono również pozew o wartości 258 miliardów dolarów, oskarżający CEO Tesla o prowadzenie piramidy finansowej w celu wsparcia Doge.
Pomimo zapewnień Muska, że będzie nadal wspierał Dogecoin, możliwe, że wstrzymuje się z tym do czasu rozwiązania kwestii prawnych. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę rosnącą kontrolę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC przed influencerami kryptowalutowymi. Branża przewiduje, że Musk ulepszy memcoina w miarę jego ekspansji. Może to być kolejne wyjaśnienie, dlaczego miliarder nie ogłosił jeszcze żadnego znaczącego narzędzia płatniczego kompatybilnego z Dogecoinem. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał uznacie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!